Cześć. Dzisiaj parę słów o takiej funkcjonalności notatek, o której była już tutaj pewnie mowa, ale mm, myślę, że warto się temu przyjrzeć jeszcze raz w kontekście sposobu użycia tej funkcjonalności. Sorry za to, że tutaj tekstów i zawartość tych notatek będzie trochę po angielsku, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Chodzi o pokazanie sposobu użycia. Więc tak, jeżeli wejdziecie w notatkę, w tworzenie albo w edycję notatki, to jest taka ikona tutaj zawsze w prawym górnym rogu strony każdej karty, którą widzicie podczas nauki. Można tutaj wprowadzić swoje jakieś indywidualne notatki, które są związane z tą stroną i będą się pojawiać zawsze kiedy pokazywana jest zawartość tej strony podczas nauki czy podczas powtórek. Te notatki są tylko dla Was, one nie są nigdzie udostępnione, więc możecie tam wpisywać cokolwiek, co Wam jakoś pomaga w nauce. I ostatnio pojawiła się taka funkcjonalność, która pozwala tę notatkę pokazywać nie od początku, tylko dopiero na etapie odpowiedzi. Więc jeżeli mamy tutaj tą opcję pokaż notatkę tylko z odpowiedzią zaznaczoną, no to ona się pojawia dopiero razem z odpowiedzią. Teraz jak to działa i do czego to można użyć? Przejdźmy do następnej strony. Mam tutaj, to jest w ogóle kurs prywatny, nie mój, udostępniony przez innego użytkownika czy użytkowniczkę. Nazywa się Italiano Mio i to jest po prostu dosyć spory zestaw słownictwa do nauki, znaczy słownictwa włoskiego na poziomie A1, A2. Ponad 1000 słów i wyrażeń na ten moment. Wchodzę w trybie przeglądania czy nauki, w każdym razie na razie jestem na etapie pytania w jakieś kolejne słowo. Mogę tutaj użyć mikrofonu, nagrać się, ale nie o to chodzi w tym momencie. Odkrywam odpowiedź. Andarsene. Jest to słowo Andersen. I teraz, jak widzicie, dopiero teraz z tą odpowiedzią pojawia się ta notatka. I ja zacząłem używać tych notatek dla słów czy wyrażeń, z którymi mam jakiś problem, generując sobie szerszy kontekst tego słowa czy wyrażenia. I tak na przykład, no tu mamy, bardzo dobrze w ogóle działa po prostu wyjaśnianie etymologii słowa albo znaczenia poszczególnych składników zdania. Tutaj akurat mamy etymologię, więc mamy składniki tego wyrażenia andare, si, ne, co one oznaczają, jaka jest ich funkcja w tym całym złożonym słowie. Se ne sono andato. Tu mamy, to już jest kolejna karta, tu mamy jakieś wyrażenie i włoski no, nie jest oczywisty, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o użycie, nawet nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale partitive pronoun czy reflexive pronoun, to są takie słówka, które wpadają często do takiego włoskiego zdania i nie ma to jakichś bezpośrednich odpowiedników w języku polskim czy w angielskim. Wydaje się, że w ogóle jest tutaj jakaś nadmiarowość, natomiast użycie ich jest dosyć kluczowe, żeby to dobrze brzmiało po włosku, więc
Warto, no tu w tym wypadku uznałem, że warto sobie przypomnieć, utworzyć ten kontekst, w jakim celu te słowa tam wpadają. Więc mamy tu wyjaśnienie me, ne i oczywiście sono andato to już jest dosyć oczywiste na tym etapie nauki. Skąd biorą się te wyjaśnienia? No oczywiście z modeli LLM, konkretnie w tym wypadku z ChatGPT. Można użyć do tego naszego asystenta, aczkolwiek są oczywiście już teraz lepsze modele dostępne za darmo. Takie, które pewnie tą wypowiedź lepiej skomponują i lepiej objaśnią to znaczenie. Notabene pracujemy w tej chwili nad podłączeniem innego modelu tutaj, więc no w ciągu myślę, że miesiąca też te komentarze czy tłumaczenia, czy inne miejsca, gdzie ChatGPT jest wykorzystywany w tej chwili, powinny lepiej wyglądać. Natomiast ja po prostu używam w takim wypadku na przykład darmowego konta na ChatGPT, gdzie jest no, jakiś zapas tokenów nawet do tych najbardziej zaawansowanych modeli językowych i w tym wypadku to było generowane modelem 4,5. To nie jest tak, że to, co mamy w asystencie wbudowanym w tej chwili, zachowa się jakoś źle w tej sytuacji, no ale jednak te opisy ChatGPT 4,5 są bardziej rozbudowane i bardziej chyba jednak trafiające w potrzeby tego, co chcemy tutaj w tym wypadku uzyskać.